Zakończyliśmy kolejną niesamowitą podróż, ale to dopiero początek. Rozpoczynamy nową serię, w której zabierzemy Was do serca Azji, do Tajlandii. W tym sezonie pokażemy Wam wszystko, co warto wiedzieć. Jak się poruszać, gdzie zjeść najlepszy street food, co zobaczyć i jak w pełni doświadczyć tego wyjątkowego kraju. Kolejne rzeczy, których musicie spróbować będąc w Tajlandii, jest to oczywiście mój ulubiony deser Mango Sticky Rice. Tajlandia w pigułce, od tętniącego życiem Bangkoku, przez rajskie plaże, aż po ukryte skarby, które czekają na odkrycie. Musicie wejść całkowicie na samą górę, jak się tylko da. Gotowi na niezapomnianą podróż? Zaczynajmy więc naszą tajską przygodę. Siemanko, witamy w Bangkoku. Jesteśmy właśnie w stolicy Tajlandii i zaczynamy nową serię podróży wojownika właśnie z Tajlandii. A dlaczego nowa? Ze względu na to, że jest bardzo dużo nowych osób na tym kanale i chcemy po prostu pokazać Wam wszystko dokładnie co i jak w tym kraju jest najlepszego. Dlatego zaczynamy od Bangkoku, od stolicy i nagramy dla Was 3 fajne odcinki, które zobaczycie w najbliższych dniach, także oglądajcie. Później będzie oczywiście Phuket, będą inne wyspy, będzie dużo fajnych miejsc, także zaczynajmy. Z racji tego, że to jest nowa seria, będziemy chcieli dokładnie wszystko od początku wytłumaczyć. Przylatujecie do Bangkoku, jesteście na lotnisku i co zrobić? Wiele osób się mnie pytało, jaką walutę zabierać, czy wybierać pieniądze z bankomatów tutaj, czy po prostu wymieniać je tu, czy poczekać i pojechać na miasto. To od razu Wam powiem tak. Wypłata z bankomatu w każdym miejscu w Tajlandii kosztuje tyle samo. Płacicie 220 tajskich batów, czyli w przeliczeniu około 25 zł za każdą wypłatę. Czy wypłacacie 100 zł, czy wypłacacie 1000 zł, czy 2000, nieważne, zawsze płacicie 220 tajskich batów. Co do wymiany waluty, oczywiście znajdziecie tu wszędzie kantory. Różnica w kantorach na lotnisku, a na mieście, szczerze mówiąc, jest niewielka, ale wymieńcie sobie tylko tu tyle, ile potrzebujecie, a resztę wymieńcie na mieście. Czy będziecie mieli euro, funty, czy dolary, nie ma żadnej różnicy, złotówek tutaj nie wymienicie. Fajną opcją też jest, od razu Wam mogę o tym powiedzieć, jak macie na przykład Revoluta albo na Wise, że wymieniacie sobie od razu na koncie pieniądze na tajskie baty, i wtedy je wymieniacie tutaj, wyciągacie je tutaj. Dokładnie, jest przewalutowanie tylko raz, a nie 2 razy. I tak samo osoby się też pytają, czy warto z Polski zabierać już tajskie baty. Moim zdaniem chyba lepiej jest je wymienić tutaj, chociaż parę osób mi mówiło, że jakiejś wielkiej różnicy też nie ma. Kolejną ważną rzeczą, jaka jest, jak przylatujecie od razu do Tajlandii, musicie się stąd jakoś dostać z lotniska do miasta. Macie 3 opcje. Pierwsza, Airport Link. Za to zapłacicie 40 tajskich batów, czyli 4,50, 4,80, zależy jakie jest przewalutowanie. Jedziecie do samego centrum, tam przesiadacie się na BTS-a lub bierzecie sobie cokolwiek, jakąś inną taksówkę. Dodatkowo możecie wziąć sobie stąd taksówkę lokalną, która jest po prostu, tylko za każdym razem musicie pamiętać o tym, że od razu jak wsiadacie do taksówki, mówicie, że chcecie taximeter, ponieważ taksówkarze bardzo, ale to bardzo oszukują i dadzą Wam kosmiczną cenę. Ale na lotnisku doliczają też dodatkowe 50 tajskich batów za to, że oni tu przyjeżdżają, plus dodatkowo musicie pamiętać o tym, że kierowca Was zapyta, czy jechać autostradą, za autostradę też dodatkowo wypłacicie. I tak samo w Grabie i w Bolcie. Osobiście uważam, że jeśli chcecie stąd jechać, lepiej wziąć sobie właśnie taksówkę taką normalną, miastową, różową, żółtą lub jeszcze są zielone, niż brać Graba lub Bolta, ze względu na to, że one po prostu drożej wychodzą. Ale my bierzemy pociąg, ponieważ to jest najlepsza opcja, najtańsza i zaraz Wam pokażę, jak wygląda. No, tak jest, ale no to jest duży plus, że tam przynajmniej wiecie, bo Wam od razu aplikacja pokazuje, ile macie zapłacić. Ale jeśli Wam włączą tutaj taximeter, to będzie taniej, a może być nawet połowę taniej. Kolejna ważna rzecz. Oczywiście jak lądujecie, każdy z Was potrzebuje karty SIM. Jeśli nie używacie dużo internetu,
to nawet eSIM już się dobrze sprawdzają, ponieważ dużo fajnych sieci ma dobre okazje. Ale jeśli chcecie lokalną kartę, macie do wyboru w sumie dwie takie najbardziej znane, czyli trzy. W sumie jest DTAC, ale tego mało kto używa. Jest AIS, które są najbardziej popularne ze wszystkich i moim zdaniem jest najlepsza. I oczywiście macie TrueMove. Ale nie kupujcie karty na lotnisku. Tak wam szczerze powiem. Jeśli naprawdę już potrzebujecie tak mega bardzo, no to kupujcie, ale dużo taniej jest na mieście. Zdecydowanie taniej. Od razu jest taniej? Od razu? Pamiętajcie, że oni za kartę wezmą od was jakieś 100 zł, może 150 z internetem. Jak kupicie sobie w 7-Eleven, to zapłacicie parę złotych za kartę, a za 150 tajskich batów kupujecie sobie pakiet na przykład 9 GB internetu. O, tam jest 7-Eleven, tam na końcu jest 7-Eleven. Tak, na samym końcu. Tak, Także pamiętajcie, takie miejsca jak te, takie punkty z kartami SIM zarabiają kosmiczne pieniądze na turystach, którzy myślą, że te karty tyle kosztują. Ale one w rzeczywistości są 5 razy tańsze, a czasem nawet więcej. Także serio, lepiej sobie kupić 7-Eleven i doładować normalnie konto i wykupić sobie pakiet. A jeśli ktoś z was będzie chciał, gwiazdka 777, gwiazdka 7501 i macie 9 hash i macie 9 giga. Dobra, idziemy do pociągu. Schodzicie na sam dół, macie City Line, niebieską linię. Zaraz wam pokażę, jak się i gdzie kupuje się bilety. Dobra, i tutaj macie taką maszynę, zmieniacie sobie od razu na angielski. Musimy się przesiąść później na MRT, tak? No właśnie się zastanawiam, czy jedziemy tutaj. Aha, Tak. jest na koniec, dobra. Tak. Od osoby, czyli po 5 zł mniej więcej za bilet wychodzi. I tu musicie pamiętać, że płacicie gotówką. Jedynie jak chcecie kartą, to wtedy musicie iść do okienka. I dostajecie taki żetonik, który skanujecie. No, w okienku pani chyba tak. No. Nie da się? Wydaje mi się, że nie. To nie wiem, to lepiej. Pamiętajcie, że w Tajlandii niby wszędzie możecie zapłacić normalnie, ale czasem lepiej też mieć trochę gotówki przy sobie. No na street foodach trzeba, no. Skanujecie żetonik, cyk. Pierwszym miejscem, które wam pokażemy w Bangkoku jest to miejsce, które po prostu każdy powinien zobaczyć, jak przyjeżdża do Bangkoku, czyli jest to świątynia Wat Arun. Wizytówka Tajlandii, wizytówka Bangkoku. Dokładnie, no każdy jak gdzieś widzi jakieś zdjęcia z Tajlandii, jakieś coś, to wszędzie jest ta świątynia, ponieważ jest to najładniejsza moim zdaniem, taka, którą warto zobaczyć. Następnie pojedziemy gdzieś prawdopodobnie albo do Wat Po, albo może Pałac Króla, zobaczymy. Musicie wiedzieć o tym, że między Wat Po a Pałacem Króla nie ma tak, że trzeba jechać i tu, bo one nie różnią się od siebie bardzo. Ja osobiście jestem... Ja myślę, że Wat Po lepsze też. Tam jest ten leżący Budda. Tak. I to naprawdę robi mega wrażenie. A Pałac Królewski jest bardzo ładny, ale to jest bardzo podobna architektura co w Tak, Wat Po. dokładnie. No i jesteśmy w Bangkoku, mieście, które jest tak totalnie zakorkowane. Mieszka tutaj 10 milionów ludzi, tak oficjalnie, a moim zdaniem nieoficjalnie dużo więcej. Jak dla mnie Bangkok jest jednym z ulubionych super miast, z takich największych miast świata, które po prostu kocham. No i w takich miejscach właśnie uwielbiamy sobie jeść. Typowy tajski street food, gdzie macie posiłki za 6, 7, 8 zł. Hello, kap. Ludzie zastanawiają się, czy w Tajlandii dalej da się tanio. Jasne, że się da. Jak się wyjdzie, trzeba zjeść. Alicja pad see ew, czyli makaron z warzywami, z kurczakiem, 50 tajskich batów, czyli 5,56, zależy jakie jest przejście. Moje kurczak z bazylii, z chili, z jajkiem i z ryżem, 60 tajskich batów, no bo dychę za jajko, 6,60, 7 zł. Napój, złotówkę. Da się? Da się. Czyli cały nasz obiad do 15 zł za dwie No osoby. nawet nie, no 13-14 zł za dwie osoby, idealnie i przepyszne jedzonko. Tajska kuchnia jest, dla mnie mam dwie ulubione kuchnie na świecie. Jest to tajska i polska. To jest mój numer 1 na świecie i po prostu
Tylko, że w sumie polskiego jedzenia tak tanie nie zjecie, jak tajskie. Także tajskie wygrywa. Tutaj będzie troszkę głośno, ale i tak wam muszę to powiedzieć. Jak jesteście już w mieście i szukacie środków transportu, to przede wszystkim najlepszym środkiem transportu, jeśli jesteście na przykład pojedynczo, jest motorek. Ponieważ wszędzie dojedziecie, nie stoicie w korkach i na pewno jest najtaniej. Drugie, metro. Metro też wszędzie fajnie dojedziecie. Trzecie, autobus, ale autobus stoi już w korkach i autobus jest bardzo tani, bo kosztuje 80 groszy chyba za przejazd. Najdroższe zdecydowanie są tuk-tuki, żebyście wiedzieli. Tuk-tuki to jest typowo dla turystów. My dzisiaj pojedziemy tym, bo po prostu jest fan, oczywiście, bardzo wam polecam, ale pamiętajcie, żeby bardzo się targować. Od razu mówcie połowę ceny i dopiero wtedy zaczynacie się targować. Taksówki, zawsze jak wsiadacie, od razu mówcie, że chcecie taksimitter i taksówki są też bardzo, bardzo tanie, jeśli wam włączy meter. No i oprócz tego macie oczywiście rzeczy Graba i Bolta. Cenę macie od razu z góry ustaloną, ale moim zdaniem taksówka normalna jest zdecydowanie tańsza. A ja wolę Graba osobiście. Osobiście? Dlaczego? Słuchaj, co mówię? Słychać. No bo ja nie lubię się targować z nimi, nie lubię się No ty, no ale każdy normalny jak lubi się targować, nie, to... ja wolę wiedzieć, ile zapłacę i nie patrzę. To możecie zobaczyć autobusy jakie są właśnie. One mają drewnianą podłogę. Ja do pracy tak dojeżdżam. Klimatyzacja, widać jaka jest, czyli otwarte okna tylko. A jeszcze jest jeden środek transportu, ponieważ Bangkok też czytałem, że jest nazywany taką małą Wenecją, że wszędzie są, macie tu kanały. Wielka Wenecja chyba. Wielką Wenecją w sumie, bo to jest, no, jest w sumie pełno tych kanałów. Przecież ja do Ciebie tak przypływałam na spotkanie z Tobą. I możecie tu wszędzie też sobie łodzią dopłynąć. Ja tą łodzią płynąłem chyba tylko 2 razy właśnie z Alicją, jak się zaczynaliśmy spotykać. No, fajne, ale trzeba znać się, trzeba wiedzieć, gdzie jak dojechać. tu mieszkałam, to moim właśnie głównym środkiem transportu były autobusy i łodzie. Dobra, ruszamy teraz do Wat Arun, czyli do najbardziej popularnej świątyni w całym Bangkoku. Wat Arun, czyli Świątynia Świtu, to jedno z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych miejsc w Tajlandii. Jej wysoka wieża, zdobiona milionami ceramicznych płytek, lśni w słońcu i przyciąga uwagę każdego, kto przepływa rzeką Chao Phraya. To miejsce, które łączy w sobie duchowość i zapierającą dech w piersiach architekturę. Spacerując po jej terenach, można poczuć wyjątkowy klimat Bangkoku, pełen historii i tradycji. No i właśnie chcieliśmy wziąć tuk-tuka, żeby tylko się przejechać, żeby wam pokazać, żeby nagrać, no i kierowca obrazu obczaił, że nie zarobi na nas milionów i mówi, idźcie sobie znaleźć innego. Bo od razu nam chciał cisnąć wycieczkę, my mówimy, my nie chcemy żadnej wycieczki, my chcemy tylko podjechać pod Wat Arun. On mówi, dobra, idźcie sobie innego znaleźć, bo on nie pojedzie. On tutaj czeka, wiecie, jak turyści przyjeżdżają z lotniska, tutaj wysiadają na tej ostatniej stacji, no i zawsze kogoś złapie, no. Ale nie nas. Bangkok to miasto kontrastów. Nowoczesne wieżowce i zatłoczone ulice przeplatają się tutaj z przepięknymi, zabytkowymi świątyniami. To właśnie one nadają temu miejscu wyjątkowy charakter. Przemierzając miasto na skuterze, można poczuć puls tego miejsca. Od tętniących życiem ulic po ukryte zakamarki pełne spokoju i magii. Bangkok to nie tylko chaos, ale i duchowa harmonia, która kryje się w jego sercu. Kolejne rzeczy, których musicie spróbować będąc w Tajlandii, jest to oczywiście mój ulubiony deser Mango Sticky Rice. Kocham. Naprawdę jest moim numerem 1 i warto też sobie spróbować, to została końcówka, tajskiej herbatki. Nazywa się Siamanao. Siamanao się mówi, tak? Jest herbata po prostu z cytryną, bardzo słodka i można też to wypić z mlekiem, czasem dają. Ale tak chyba Siamanao to jest typowo bez mleka, czy Tak, też? tak. No. Tylko trzeba pamiętać, żeby powiedzieć Że pół sugar albo... 50% cukru powiedzieć. Bo jak dostaniecie 100%, to macie sam cukier. Tak samo z szejkami. Jeżeli chcecie mieć szejki w zdrowej wersji, to musicie zawsze powiedzieć bez cukru. Tak, mniej cukru, dokładnie. Pyszne mleczko, które jest słodko-słone. I do tego mango, do tego ten klejący się ryż. Przepycha. Od razu przepraszamy wszystkich oglądających za to, za te tortury. No i dobra, jesteśmy pod miejscem, że tutaj po tej stronie mamy Wat Po. Do Wat Po wrócimy dopiero, bo najpierw zaczynamy od Wat Arun.
Żeby dostać się do Wadarun, musimy przepłynąć na drugą stronę rzeki stąd. Dlaczego tam nie pojechaliśmy od razu samochodem? Ze względu na, znaczy taksówką? Ze względu na to, że chcemy Wam pokazać tą możliwość przepłynięcia z jednej na drugą stronę, co jest bardzo tanie. Zaraz powiem dokładnie, ile to kosztuje. No i w ogóle mieliśmy przyjechać tu tuk-tukiem, ale żadnego po drodze nie mogliśmy znaleźć, także wzięliśmy skuterki, żeby było jak najszybciej. A tuk-tukiem przejedziemy się trochę później. Tu możecie zobaczyć. Tatien Pier, tak się nazywa. I właśnie macie ferry crossing to Wad Arun. Ale coś rozbudowali, to przecież to taki barak stał. A tu teraz elegancki porcik. Tatien. Co do tych długich łodzi, które tu stoją, można sobie taką łódź wynająć i zrobić sobie wycieczkę tutaj właśnie kanałami. Ceny są różne, zależne od sezonu, także ciężko powiedzieć, ale normalnie to tak z 1500 batów, jak zapłacicie, to jest ok. Ale często chcą więcej. O, ferry przeprawa 5 batów. Taką łódką się przeprawiacie za 55 groszy na drugą stronę. Wad Arun, czyli świątynię świtu. Świątynia Wad Arun. Jej początki to jest XVII wiek. Ona była jedną z pierwszych świątyń w Bangkoku. I to jest niesamowite. Oczywiście trochę więcej Wam powiem, jak już tam będziemy na miejscu, ale musicie o tym wiedzieć, że ją warto zobaczyć i w dzień, i wieczorem, po zmroku. Po zmroku ona jest pięknie oświetlona. Może uda nam się dzisiaj tutaj być po zmroku, ale to nie jest takie 100%, bo mamy inny plan trochę. Ale jeśli by się udało, to by było świetnie i Wam to pokażemy. Bardzo, bardzo warto. I dodatkowo jeszcze tu macie fajne restauracje po drugiej stronie rzeki, gdzie możecie sobie po prostu zjeść kolację z widokiem na oświetlone Wad Arun. Bardzo warto. No i dobra, moi kochani, jesteśmy w Wad Arun, świątyni świtu. Co jest niesamowitego w tej świątyni? Główna wieża ma coś koło 70 metrów i wszystko to jest przyzdobione porcelaną, ceramiką, dlatego tu wszystko, jak słońce wschodzi lub zachodzi, pięknie świeci. I dodatkowo też wieczorem, jak jest oświetlone, też niesamowicie wygląda. Miejsce must see, jak jesteście w Bangkoku. W ogóle, jak przejeżdżacie do Tajlandii, musicie o tym wiedzieć, że Bangkok fajnie tutaj spędzić 3 dni. 3 dni w Bangkoku to myślę, że to jest idealny czas, żeby zobaczyć wszystko, co powinniście zobaczyć. My Wam dużo pokażemy teraz w tych 3 częściach, które nagramy z Bangkoku w najbliższych dniach. I to będą takie podpowiedzi dla Was, co tutaj robić. No i dobra, możecie tutaj zobaczyć, jesteśmy już w środku. Zobaczcie, jak to wszystko jest pięknie przyzdobione. I ręcznie. I ręcznie, właśnie. Dobra, co ciekawego może Ala powiedzieć na ten temat? Ogólnie, słuchaj, nie mam włączony... Chodź od tego mikrofonu. A czy od tego głośnika? A mam włączony mikrofon? Patrzcie, można sobie tu takie stroje wynająć. Typowo tajskie, stare. Możecie sobie zrobić sesję. My sobie taką sesję też kiedyś zrobimy na pewno. Jak ale... ja tu kiedyś przychodziłam w tych złych czasach, nie wiem, czy to już można mówić, czy nie, No. to słowo, to tutaj nie było nikogo. Tutaj znajdowała się też stolica Tajlandii, po Ayutthaya. Król Thaksin tutaj przeniósł swoją stolicę na ten zachodni brzeg Bangkoku i ta świątynia była też taką główną świątynią królewską w tamtym okresie, więc też jest bardzo ważna. Ale możecie tu zobaczyć wszystko. Naprawdę, jak to jest niesamowicie Jak misterna zdobione. robota taka, nie? No niesamowite to jest po prostu. No i świątynia ta też ma symboliczne znaczenie, bo symbolizuje górę Meru, czyli takie centrum wszechświata w kosmologii buddyjskiej. Dodatkowo, moi drodzy, nie wiem, kto nas tak już długo ogląda, ale chciałbym Wam powiedzieć, Zatrzymamy tu, bo mamy dobry cień. dzisiaj mamy, ale nie widać, wiesz, Aha, no tak. że tutaj mieliśmy swoją pierwszą randkę. Znaczy Alicja nie wiedziała, że to randka, to ja sobie wmówiłem w głowie mojej, że to randka. Powiedzmy, że to było nasze pierwsze spotkanie, nasze zapoznanie. Ale w ogóle jak oglądałam ten odcinek ostatnio, to powiem Wam, że to jest niesamowite, bo od początku mieliśmy dokładnie taki sam vibe jak teraz. Tak. Że było tak bardzo na luzie. Jak ktoś chce, to może sobie wrócić do tamtego odcinka. Dobra, zaczynamy.
Teraz, no dzisiaj trochę turystów jest. No, aż jestem w szoku, szczerze mówiąc. Ostatnio były pustki totalne. A to było ile? Tydzień temu? Ale fakt, że to Ale w był sumie jest tydzień niedziela tygodnia, też. no No właśnie. właśnie. No i tutaj to było. Wtedy przyleciałem ze Sri Lanki i mówili, a może wystąpisz u mnie w filmie? Ty mi już to dużo wcześniej powiedziałeś. No tak, ale wtedy już tak oficjalnie, że przyjadę, Zapytałeś. żebyś przyjechała. Wcześniej, no. Całą historię to jak ktoś nas śledził, no. to zna, także nie będę opowiadał setny raz, ale powiedzmy, że Bangkok nas połączył. Tak. Dlatego mamy taki sentyment do tego miejsca. Ja kocham Bangkok, naprawdę. też. Kocham. Zawsze jak tutaj jestem, to się tu tak niesamowicie dobrze Tak, czuję. ja tak samo. Uwielbiam naprawdę tu być i Tu jest taka dobra energia. Ja naprawdę Totalnie, tu zawsze się jest co dziwię, robić. jak są ludzie, bo zdarzają się tacy ludzie, którzy mówią, że im się Bangkok nie spodobał. I ja się zawsze wtedy zastanawiam, naprawdę ze złej strony chyba ktoś zwiedzał Bangkok, bo tu jest tak pozytywna No. energia, jest tanio, przyjemnie, Mi też tak smacznie, wydaje. pięknie. też mi się tak wydaje, że ktoś widział ten Bangkok, ale nie taki... Tak, tu nawet który jest jest ten, fajny. okej, tu jest ten chaos, tu jest głośno, ale to jest właśnie magia tego miasta, No. to jest właśnie charakterystyka to. tego miasta. No i Bangkok ma to do siebie, że tak jak wam mówiłem, to jest pomieszanie tego, ten stary Bangkok z tym nowoczesnym Bangkokiem. Mhm. Jak ktoś mówi, że Tajlandia to jest trzeci świat, to O. się zastanawiam, gdzie on ten trzeci świat widział, Nie. bo Bangkok jest tak niesamowicie rozwiniętym miastem, że no ja Dokładnie. kocham i zawsze będę miał sentyment do tego miejsca. Tutaj wejdziemy do następnego miejsca. Zobaczcie, jak to jest wszystko ozdobione. Wszystkie detale. Wyobraźcie sobie, jak ludzie to robili. Bo to jest wszystko ręcznie robione po prostu. No i wracamy na łódź, przepływamy na drugą stronę i idziemy do Was zobaczyć leżącego Buddę. Moi drodzy, legendarne spodnie w słonie. 99% turystów przyjeżdżających do Tajlandii kupuje. Cena to 100 tajskich batów, czyli 11 zł. Ale, Chyba 12. ale no teraz chyba 12, bo trochę się zmieniło teraz. Ale patrzcie to. Gdzie nie idziecie, kogoś w tych spodniach zobaczycie. Ale damska część widzę. Słuchajcie, zawsze zostawcie sobie trochę miejsca w walizce albo w plecaku, bo tutaj naprawdę można iść na super shopping. Ogólnie w Tajlandii, nie tylko w Bangkoku. Więc zaufajcie mi, zostawcie sobie miejsce, bo będziecie później żałować, że nie macie. No i dobra, podpowiedź teraz dla Was. Bardzo dobra podpowiedź. Musicie znaleźć napis Dedek. Dedek i wchodzicie sobie tutaj. No było wymurowanie, nie było tutaj tego. Inna droga tu była. Takie baraki rozwalające się. No. Tajlandia się zmienia. I nie dość, że tam macie zaraz, zobaczcie, ładne miejsce widokowe. No to jeszcze restauracja. Wat Arun, świątynia świtu, z lotu ptaka zapiera dech w piersiach. Jej strzeliste wieże, zdobione ceramicznymi mozaikami, wznoszą się wysoko nad rzeką Chao Phraya, odbijając światło niczym tysiące diamentów. Otoczona miejskim zgiełkiem, pozostaje symbolem duchowego spokoju i nieskończonego piękna. To miejsce, gdzie historia i magia splatają się w jedno, tworząc obraz, który trudno zapomnieć. Dobra, wbijamy akurat jakiś targ, też jest po 2 po. Ja najtańszy mango sticky rice chyba jakie widziałem. Po 25 batów mango sticky rice. O, za mną przychodził właśnie jeden z mnichów. Powiem Wam, że ostatnio oglądałem fajny dokument na temat mafii mnichów w Tajlandii. Niesamowite po prostu. To na tym, na YouTubie, albo na Netflixie gdzieś tam. Bo to byłem wtedy w tym, na Wyspach Zielonego Przylądka. Ale powiem Wam szczerze tak, jak myślicie, że w Polsce mafia księży działa, że wyciąga od tych babci wszystkich pieniądze i tak dalej, to oczywiście to tak, ale jakbyście zobaczyli, co mnisi robią w Tajlandii, to jest taki proceder, że po prostu tutaj te babcie to każdego ostatniego tajskiego bata oddadzą, że tylko mnichowi dać, żeby mnich się za nie pomodlił. Bierze soczki. Jakiegoś świeżego soczka z pomarańczem się sobie napił. Tu jakieś słodycze. Hello. Wieczorem może jak będziemy mieli czasu, podjedziemy na jakiś targ, może na Chatuchak albo gdzieś.
No jak on się nazywa? To nie jest Chatuchak? Nie, Chatuchak jest tylko w weekendy. Chatuchak To jak jest ten tak się największy. nazywa? Rama Nine. Nie, Ramanai on się nie nazywa tak, on się inaczej nazywa. Ramanai to jest dzielnica. On się nazywa jakoś. No dobra, mniejsza z tym. Podjedziemy, bo tam od razu zjemy sobie. Hanti Market, faktycznie, no. Hanti. Tam jest pyszne jedzonko, to podjedziemy tam też. Tutaj możecie zobaczyć godziny wejścia, w jakie możecie wejść do Wat Po. Pamiętajcie, że każda świątynia ma inaczej. Wejście 300 tajskich batów, podrożało, do Wat Arun jest po 200. Co jest też ważne, żebyście wiedzieli, bo na przykład wiele osób mi pisało: Piotrek, gdzie się zatrzymać w Bangkoku, gdzie jest centrum Bangkoku? W Bangkoku centrum nie jest określone, bo każda dzielnica ma jakieś swoje centrum, ale jeśli ja bym miał wam doradzać, gdzie się zatrzymać pod względem dobrej lokalizacji, no jeśli ktoś chce cały czas spędzać imprezowo, no to wiadomo, na Khao San się zatrzymać, ale tam nie polecam. Ale w okolicach Soi 11, to jest takie centrum, w okolicach Siam, gdzie jeszcze jest takie dobre miejsce, żeby się zatrzymać? Niedaleko Chinatown, Niedaleko Chinatown, na Silom jest Silom. super. To właśnie Rama Nine, ale tam bardziej do mieszkania niż do zatrzymania się. Ta świątynia tutaj jest naprawdę przepiękna. I powiem wam szczerze tak, ciężko mi określić, kiedy lepiej ją odwiedzić, czy w dzień, czy wieczorem, bo ona i w dzień, i wieczorem ma swój unikatowy klimat. Dobra, chodźmy od razu do leżącego Buddy, bo to jest najważniejsze w sumie tutaj. O, tak to wieczorem wygląda, jak jest tak oświetlone. Dobra, co ciekawego jeszcze powinniście wiedzieć. No oczywiście głównym posągiem Buddy jest tutaj ten leżący czy odpoczywający. Różnie jest to pisane. Ale tutaj w tej świątyni właśnie znajduje się największa ilość posągów Buddy ze wszystkich świątyń w całej Tajlandii. Świątynia Wat Po to prawdziwa skarbnica duchowości i sztuki, pełna niezwykłych detali i symboliki. W jej wnętrzach znajdują się imponujące posągi Buddy, w tym słynny leżący Budda, oraz bogato zdobione ołtarze i freski przedstawiające sceny z życia duchowego. To miejsce, które zachwyca atmosferą spokoju, a jednocześnie opowiada historię buddyjskiej tradycji i kultury. No i jesteśmy. Odpoczywający czy leżący Budda. 46 metrów długości. Cały pokryty złotem. Same jego stopy mają 5 metrów wysokości, ale to zaraz tam pójdziemy, to wam pokażemy. Co to jest? To 108. Tak, 108 to jest bardzo ważna liczba w buddyzmie, zresztą nie tylko, bo w hinduizmie również. 108 zadań musiał Budda jakby wykonać, żeby dojść, powiedzmy, do takiej perfekcji. Do świecenia? Do oświecenia, tak. Dokładnie. I tam dalej jak pójdziemy, zobaczycie, jest dokładnie 108 takich garnków na pieniądze, gdzie wszyscy wrzucają 108 monet. O, tutaj macie dokładnie wszędzie wzdłuż i ludzie sypią po jednym pieniążku dla jakiejś tam intencji. No i normalnie wiele osób stąd decyduje się jechać do Pałacu Króla. Ale moim zdaniem, jak zobaczy się Wat Po, to Pałac Króla już nie jest taki ważny, żeby zobaczyć, bo to jest bardzo podobne do siebie. W Pałacu Króla znajduje się też szmaragdowy Budda. Jest tam świątynia, w środku tam szmaragdowy Budda. Znaczy tak, jeżeli ktoś lubi takie atrakcje, lubi zwiedzanie, to jak najbardziej, myślę, że warto, ale już te dwie świątynie, wiecie, jest gorąco, to jest trochę uciążliwe. Ja uważam, że z tych wszystkich atrakcji tego typu to Wat Arun i Wat Po są najbardziej warte. Dokładnie tak. Dodatkowo, później jedziecie sobie niedaleko tutaj, macie Safan Taxi stację na przykład i tam jest na dole port, gdzie wynajmuje się łódki. Możecie się takimi łódkami przepłynąć po kanałach, tak jak wam mówiłem wcześniej. To jest też ciekawa atrakcja, ponieważ płyniecie też w miejscu, gdzie jest siedzący Budda.
Wielka. Największy w Bangkoku. Tak, największy w Bangkoku. Jest ogromny. Tylko my tam dzisiaj nie płyniemy, bo widziałem na TikToku, że on jest podobno cały zasłonięty, bo go remontują. Także sobie to dzisiaj odpuszczamy. Nie ma sensu tam płynąć. Ta się nazywa Wat Paknam z tym wielkim Buddą. Tak. W ogóle jak Bangkok ma swoje oblicza i w dzień, i w nocy. To miasto w nocy, jak się zamienia w miasto rozrywki, do którego wiele osób przyjeżdża sobie poimprezować. Ale to też zobaczycie w kolejnym odcinku. Będą 3 części teraz, stąd jak jesteśmy tutaj, w każdej będzie coś innego, będzie coś wyjątkowego, także oglądajcie wszystkie 3. No i drodzy, jak wiecie, najbardziej takim popularnym deserem tutaj jest mango sticky rice, oczywiście każdy to zna. Ale pokażę wam coś, o czym nie wiedzą ludzie przeważnie, bo jak podchodzicie i zobaczycie to co tak patrzycie, fuj, no nieładnie wygląda, ale jest przepyszne. Kupujecie sobie taką paczuszkę. Jest to ryż z bananem, zawinięty w bananowiec. Na słodko. Na słodko. Jest tak pyszne. Czasem też fasola w środku. Ostatnio widzimy z kokosem też, ale z bananem jest zdecydowanie najlepsze. Dawaj. Okej. Patrzcie. Odpakowujecie sobie. Wszystko naturalnie zrobione, zero plastiku. Czyli są takie naturalne opakowania. Naturalne, totalnie. Liście bananowca. O, to jest akurat też z fasolą. Tak to wygląda w środku. A ty tego w ogóle nie znałeś. Pamiętasz, ja ci to pokazałam, bo nie mi to znałem. moje panie, moje współpracownice Bo pokazały. to właśnie bardziej znają ludzie, którzy tutaj Lokalni. żyją. Lokalni. No tak, kto by, wiesz, tak popatrzył na coś takiego, nie? A to jest przepyszne, także bardzo wam polecam. No i przyjechaliśmy, idziemy do Terminal 21 na najlepsze i najtańsze jedzenie w całym Bangkoku. Znasz miejsce, gdzie jest tańsze jedzenie? No na obrzeżach pewnie gdzieś jest, ale tu jest czysto, pysznie, tanio. Same plusy, żadnego minusa. Tak, i właśnie dlatego chcemy wam to miejsce też pokazać w tym filmie, bo naprawdę bardzo warto skorzystać. A nie widać akurat nazwy, ale centrum handlowe, które nazywa się, o tutaj jest, Terminal 21. I tutaj znajdzie się oczywiście pełno sklepów różnych, jak to w centrum handlowym, ale też znajdziecie food court, gdzie naprawdę jest tak dobre jedzenie. Cześć, cześć! Tak dobre jedzenie, że szok. I zaraz wam pokażemy, co najbardziej z tego lubimy. No, a moi drodzy, z racji tego, że nagrywamy teraz serię całą o Tajlandii, a ktoś z was będziecie się tutaj wybrać, będziecie coś więcej, żeby sobie zaplanować dobrze to wszystko, zapraszam na stronę www.notolece.com. Tam znajdziecie e-booka Nasza Tajlandia, którego wydaliśmy razem już parę lat temu, oczywiście po aktualizacji. Przygotujecie sobie niesamowicie swoją trasę, swoje Zaoszczędzicie wakacje. dużo pieniędzy. Zaoszczędzicie. Naprawdę, to co dajecie za e-booka, a to co zaoszczędzicie po przeczytaniu go, to jest... Bo po wy nie prostu wiecie, ile nic. macie płacić za niektóre rzeczy, za jakieś łódki gdzieś. No ktoś wam mówi cenę i wy nie macie pojęcia, ile to kosztuje. A my tam wszystko piszemy, co ile powinno kosztować. Dajemy też strony, gdzie można kupić taniej, na przykład wejścia różne. Gdzie warto pojechać, Tak. co warto zjeść, co Tak. warto zobaczyć, czego nie warto zobaczyć. No naprawdę, nie to Pietro, naprawdę bardzo warto kupić. No i 4. piętro macie food court Pier 21. Co? 5, a nie 4? No dobra, 4 albo 5, no nie wiem. Tutaj byście sobie najpierw doładować karty, no i później możecie kupować co tylko chcecie. Dobra, nie, chyba 4. 4, 5 to już jest kino. No i moi drodzy, obiad w Terminal 21. Ile Ala zapłaciłaś? 60 batów. 30 i 30, dwie zupy. Dlatego, że Ala ma bez makaronu. Ja mam tą samą, tylko jeszcze z makaronem tu dałem, ile? 45 kosztuje? 50, 55, czyli 6 zł za zupkę, 5,50 za ryż z różnymi mięskami i 3 zł za szejka owocowego.
Czyli mój obiadek kosztował razem 15 zł około, mniej więcej. Idziemy odebrać nasz pokój. Zatrzymujemy, ogarnąć troszkę i ruszamy w dalszą część zwiedzania. Mamy wam jeszcze trochę dzisiaj do pokazania. Jest 17:30, czyli odpowiedni czas, żeby iść na jakiś rooftop. Idziemy na nasz ulubiony, czyli na Oktawę rooftop, który znajduje się w hotelu Marriott. Mamy co świętować też. Ładnie. Jest te urodziny kanału Piotrka. Tak, i to, że Ala dostała 5-letnią wizę. Ja już dostałem dawno, znaczy dawno, no 3 tygodnie temu. Ala dostała właśnie dzisiaj, także idziemy na jakiegoś drina, zobaczyć piękny zachód słońca, bo dzisiaj będzie ładny, bo już widać po chmurkach. I co? A później ruszamy dalej na Chinatown, bo stamtąd właśnie fajnie, jak się zrobi ciemno, zobaczyć co jest z góry Bangkok w nocy i później pojechać sobie na Chinatown. No i lecimy szybko, bo zaczyna słońce zachodzić. Patrzcie, to jest klimacik w Bangkoku. Wszędzie jakiś street food. Ja to kocham. No, ale lecimy szybko, musimy wyjechać na górę. Powiem wam z tego, co wygląda. Będzie się naprawdę pięknie. I tutaj macie Marriott Hotel. I trzeba na samą górę wjechać. To oczywiście też znajdziecie u nas w e-booku dokładnie wytłumaczone, dużo fajnych bajer, miejsc fajnych, które warto odwiedzić. No, idziecie na górę. Patrzcie, jaki zachodzik piękny dzisiaj jest. Ale idziemy jeszcze wyżej. Chodź na samą górę. Musicie wejść całkowicie na samą górę, jak się tylko da. I tutaj zobaczycie za chwilę, jak miasto się zapali. Będzie cudownie. Tak wygląda po zmroku. Tam jest też Tichuca się nazywa. Też bardzo znany rooftop. Ale pokażę wam, jak to pięknie wygląda na górze, bo tu jesteśmy na półpiętrze. Akurat na górze nie było miejsca, bo sobie nie zrobiliśmy rezerwacji żadnej. Klimacik jest naprawdę ok. Proponuję naprawdę, jak ktoś przychodzi, jak ktoś jest w Bangkoku, to na pewno warto odwiedzić to miejsce. No i tak jeszcze piętro niżej jest, w sumie 2 piętra niżej, restauracja, w której sobie można zjeść też z tym samym widoczkiem co na górze. No i mkniemy ulicami Bangkoku tuk-tukiem. Ale jak bardzo lubisz tuk-tukami jeździć? Kocham jeździć tuk-tukami, ale też trzeba pamiętać, że tuk-tuki są najdroższe. Tak, trzeba się targować zawsze. No. Ale też to nie jest aż tak drogo. No słuchajcie, chłopak nas teraz wiezie ile? 12 km, 40 minut pokazywało za 45 zł. No to mówmy się, no to w Polsce to taksówką tyle, nie? No. Ogólnie byście jechali tą samą trasę taką taksówką, to byście zapłacili, nie wiem, ze 150 batów może. Ale to jest przynajmniej frajda, jak się jedzie tuk-tukiem przez miasto, przez Bangkok nocą. O i patrzcie, otwarty jest. Przedstawienia są. Zobaczcie, jak pięknie tu wygląda. Po prostu cudo. A tu sobie właśnie wsiadacie w restauracji. Tu jest parę tych restauracji na brzegu, ale to jest taka najbardziej znana, bo jest zaraz naprzeciwko.
Możecie też sobie wziąć wieczorny rejs, takimi statkami jak pływają. Tam jest kolacja od razu. Macie taką kolację, po prostu ten rejs trwa, nie wiem, chyba 2 godzinki. I sobie pływacie po rzece i zwiedzacie. Też bardzo fajna opcja. Mieliśmy to nagrane też w jednym vlogu w tamtym roku. Może w tym roku też to pokażemy, jak się uda. Moi kochani, koniec pierwszej części nowej serii z Tajlandii. Pamiętajcie, przygotujemy naprawdę dla Was dobre odcinki, żeby Wam pokazać, jak niesamowity jest to kraj i dlaczego właśnie warto odwiedzić Tajlandię, warto tu przyjeżdżać. I uwierzcie mi, każdy, kto przyjeżdża pierwszy raz, zakochuje się w tym kraju, bo to jest niesamowite. Będzie Bangkok, będą inne miejsca. Śledźcie każdy odcinek. A jak Wam się spodobało, pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, bo w tym roku kanał Podróże Wojownika ma swój cel, żeby osiągnąć 1 000 000 subskrypcji i odebrać złoty znaczek od YouTube. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek, który będzie o turystyce w Bangkoku, o życiu nocnym, także warto śledzić. Pozdro!